Cześć, z tej strony Ola, witam Cię na kanale Zabawa ze sztuką. Dzisiaj chciałabym Ci pokazać, jak przygotować farby do techniki wylewanych farb na płótnie. Będziemy tutaj sprzątać te wszystkie farby. Przygotuję taką ilość, żeby wystarczyło właśnie na taką wielkość płótna. To jest 50 na 70. To jest płótno kupione. Na razie cały czas jeszcze kupuję płótna, sama ich jakby nie przygotowuję. Będzie osobny film o płótnach też, na co zwrócić uwagę. Więc na takie płótno postaram Wam się tutaj przygotować taką ilość, odmierzyć na kuchennej wadze, żebyście mogli potem samemu to przygotować. Co będzie potrzebne do przygotowania farb? Ja używam takich tekturowych kubeczków do tych farb, których używam właśnie do techniki wylewanych obrazów. Kiedyś tylko takie kubeczki używałam, teraz już wykorzystuję takie butelki i tam po prostu dolewam farby, rozcieńczam ją i dodaję silikonu. Ale tutaj dla Was jakby przygotuję wariant w takich kubeczkach z podanymi ilościami wagi, czyli tam w gramach, jak je rozcieńczam, bo tym wszystko zależy też od jaką farbę się wykorzystuje. Pokażę po prostu konsystencję, jaka powinna być płynna tej farby. Wykorzystuję też potem jakieś takie, no jednak to się brudzą już ręce, mi się też brudzą już przy przygotowaniu farby, więc wykorzystuję tutaj rękawiczki. Farbę mieszam takimi patyczkami do lodów drewnianymi. Najpierw zaczniemy od przygotowania podkładu, tła na nasz obraz. Wykorzystamy białą farbę. Tutaj mam plastikowy kubeczek, wagę kuchenną. Zerujemy wagę i dodajemy, no i tak, będzie nam pierdzieć. Mamy 200 gram białej farby. Teraz dodamy wody. Weźmiemy patyczek drewniany, tu wodę mam w osobnym kubeczku. Dodamy kolejne 200, powinno być 400. Ok, 416 mi wyszło. No i teraz będziemy to mieszać. Ale ta farba była dosyć gęsta, więc powinno być ok. Tutaj nie dodaję silikonu. Nie dodaję silikonu do białej farby, tylko do kolorów. Potem na chwilę jeszcze też odstawiam farby, szczególnie jest jej tak dużo. Ona trochę po czasie też gęstnieje, najwyżej jeszcze potem dolewam wody. Zawsze najwięcej czasu zajmuje przygotowanie farb i zawsze to robię przed jakby tworzeniem obrazu. Nie robię tego dużo wcześniej. Wodę jednak trochę wysychają. Ta woda wyparowuje. Farba się robi się znowu gęsta. Musiało być takim zamkniętym, szczelnym. Zamknięte szczelnie. Jak to jest właśnie tutaj w takich tych butelkach plastikowych. No to wtedy farba jakby nie traci tej swojej konsystencji. Zawsze można sprawdzić, jak to wygląda i najwyżej dodać jeszcze wody. O, tu już zaczyna się robić ok. Jest w miarę płynne, więc jak jest gęsta farba, to tak płótno, tak no pół na pół powinno być tej wody do farby. Potem fajnie to się rozlewa na płótnie. Dobra, to ja na chwilę tutaj odstawię. Oczywiście rękawiczek nie założyłam. Już jestem brudna.
teraz przygotujemy inne kolory. No i będę się starała tak zrobić, żeby były w takich samych ilościach. Warto zrobić dużo kolorów, dużo różnych odcieni. Zaczniemy od tutaj ciemniejszego, czyli bierzemy kubeczek, naszą wagę kuchenną, zerujemy tą tarę opakowania i wtedy dodajemy farbę. Tutaj mam Renaissance Navy Blue, kolor 22. No ile tu tak dodamy? Jest 9 gram, 10, 15 gram farby. Dodam tak, żeby było do 30. Czyli mamy 50 na 50, 15 gram z wodą 30 gram. Ogólnie zasada jest taka, że farba powinna tak spływać z tego drewnianego patyczka. Tutaj widzę, że kapie, nie spływa tak. Ona jeszcze jest dość gęsta. Odrobinę bym jeszcze dolała wody. I teraz mamy 32. Mieszamy dalej, mieszamy. No ale tak kapie, nie spływa. Ale ja już bym to zostawiła, bo to będzie za rzadkie. Na razie odstawimy ten kolor. Taką konsystencję powinna mieć farba na tło. Weźmiemy teraz numer 21 ultramaryna. No i tak samo, kubeczek na wagę, tara, zerujemy i te 15 gram weźmiemy i dolewamy wodę. Dolałam 28, 27, 28. Mieszamy. Ta już jest taka bardziej rzadka. Widzę, że ma jakieś tutaj grudeczki. Piący, więc musimy dolać jeszcze wody. Tu niby jest 31, 50-50. Dwie krople. Już tak lepiej leci, no, lepiej. Może z tą weźmiemy teraz kubeczek. 0. Dobra, jedziemy. To jest... Właśnie nie wiem, czy ją rozcieńczałam siebie już, czy nie. 500 gram damy. Wody. Do 25. Farba już jest taka bardziej płynna. Dolać jednak. Trochę lepiej. Taki fiolet. I 15 gram. Tak do 24, 26 jest gram. Patyczek. Mieszamy. Też tak wychodzi 50-50, 50-50. Lepiej to robić właśnie stopniowo, powoli, z spokojem. Dolejemy jeszcze. Jak są znowu zbyt rzadkie, to za szybko spływają z tego płótna i nic tam nie zostanie. Zielony taki. Dobra. Widzimy sobie tutaj ten kolor. Ja już mam połowę tutaj zużytą, więc ja tutaj doleję trochę wody. Rozcieńczę tą farbę, bo ona mi nie chce wyjść. Ogólnie ja już bym po prostu rozcieńczyła i robiła z tej butelki. No, 20-30. Więc te chłonie tą wodę, więc chyba jeszcze dolejemy troszkę.
To troszkę to chlusnęło, ale jest ok. Jaka to wyszła nam konsystencja? Kapie. Na razie taką zostawimy. Teraz weźmiemy taki. Dobra, jest 15. No ale też tak kapie. Klap, klap. Turkus, 39 numer z renesansu. Będzie tu 15 gram. I trochę wody. Mamy na razie 25. To ja to wymieszam i zobaczymy, co będzie dalej. Ja tych kubeczków potem nie wyrzucam. Zostawiam sobie te kubeczki. I traktuję jako takie podstawki pod płótno, kiedy wysycha, albo na tych kubeczkach też właśnie tworzę obraz. Po prostu one są pod spodem płótna, bo płótno musi być wyżej, żeby się potem nie przykleiło tutaj do tej folii. Pracownię trzeba sobie to tak przygotować, mieć miejsce i wyłożyć wszystko folią, bo się wszystko pryska. No, najlepiej mieć jeszcze jakiś fartuszek. Mimo ubrania też się to zawsze popryskają. 35 jest teraz. Jak widzicie, to tak się nie da odmierzyć wszystko dokładnie, stricte, tylko trzeba obserwować, jaką konsystencję ma dany kolor po rozcieńczeniu. One jeszcze chyba takie są gęstawe, bo tak kapie, a nie leci. Zielony z tej firmy. Muszę ją trochę rozcieńczyć. Dobra, 15 gram wody. Na razie mamy gram 21. I zobaczymy, jak ta farba się tu zachowa. No, będziemy musieli dodać jeszcze wody. Ok, to dodajemy 35 gram. Pewnie teraz za dużo. Ja bym dała jeszcze Ultramarina Green, ten 27. W kubeczku no to jest taka płynna, ale na razie ją zostawimy. Dodamy silikonu, myślę, że tak po 3 krople. Ja używam też silikonu tutaj firmy Renaissance. Wszystkie kolory trzeba będzie wymieszać. I najwyżej, jak będą jeszcze takie za rzadka, znaczy za gęste, tutaj trzeba dobrze tą farbę wymieszać, żeby tam na ściankach się nic nie osadzało, a na dnie też, na patyczku. Tu mieszamy. Następny kolor. Mieszamy i sprawdzamy konsystencję. No to jest ten kolor tutaj. Jest bardziej lejący się niż ten. No tu mogłabym troszkę dodać tej wody, jeszcze kapkę. Kropelkę. I teraz kolejny mieszamy. Też będę dała trochę. Już takie niewielkie ilości dodaję i sprawdzam, mieszam, odstawiam. Kolejną mieszam. Sprawdzam konsystencję. Są takie niewielkie ilości tej farby. Mieszamy, sprawdzamy. To będzie tak na raz pewnie wylanie na płótnie. Jak wylewa z kubeczków, to, no to trzeba bardzo to dosyć precyzyjnie robić. Łatwiej jest jednak z butelki z takim dzióbkiem. A tutaj może nam się miejscami więcej wylać. Teraz tu mam fiolet. O, tu jest jedynie taki ten fiolet, ma w miarę taką konsystencję, gdzie się tutaj leje trochę z niego, więc za gęsta. Więc tu muszę dodać wody. Niby się leje, a taka wydaje mi się gęsta.
Ale ogólnie taką powinna mieć konsystencję. Tu chyba doleję. Teraz jest lepsza. Tu zielony.